Witam widzów. Ten piękny zimowy dzień, bardzo mroźny. Wielu widzów prosiło mnie, aby pokazać nowy rower, jak wygląda, więc ten odcinek będzie poświęcony właśnie temu zakupowi. Na początek chciałbym powiedzieć, jakimi kryteriami kierowałem się przy zakupie. Pierwsza sprawa to oczywiście silnik. Ponieważ w moim starym rowerze były dwa silniki. Jeden miał moment obrotowy 65 Nm, drugi tak gdzieś 30-40 Nm, więc sumarycznie to było około 100 Nm. Więc naturalną koleją rzeczy jest, że chciałem mieć podobną moc. Niedosłownie moc, bo moc silników wszystkich tych jest standardowa 250 W, ale bardziej mi chodziło o moment obrotowy. Chodziło mi o to, żeby moment obrotowy był taki sam, jak do tej pory miałem. Czyli w grę wchodziły silniki Panasonica, ten GX Ultimate, czy Boscha, ten CX w wersji Smart, gdzie po uaktualnieniu tego programu, software'u, osiąga on wtedy 100 Nm, Panasonic 95 Nm, ale najbardziej mnie zainteresował silnik Ananda, który miał aż 130 Nm. Jednak po głębszym przemyśleniu stwierdziłem, że ten mój rower będzie pracował pod dosyć dużym obciążeniem i dlatego postawiłem, że tak powiem, na doświadczenie. Miałem doświadczenie z silnikiem Boscha, który sprawdzał się bez problemu. Trochę może czasami był za słaby, ale nigdy mnie nie zawiódł, więc dlatego jednak zdecydowałem się kupić rower z silnikiem Boscha, ten Performance CX Smart. I rzeczywiście po zakupie roweru, po uaktualnieniu oprogramowania, teraz silnik osiąga 100 Nm i jest naprawdę zadowalająca siła, żeby się wspinać na górki. Zresztą zaraz tutaj pokażę tą górkę tutaj, jak tu można wjechać na nią. A tu wjeżdżałem z tym starym rowerem, ale używając obu silników, tak? Także używając maksymalnej mocy starego roweru. No zobaczymy. Tutaj też użyję maksymalnej mocy nowego roweru, żeby to sprawdzić, czy da się tu podjechać. No zobaczymy. Teraz spróbuję podjechać pod tą stromą górkę. Ona jest nie tylko stroma, ale i też śliska, bo tutaj dzieciaki przychodzą z sankami, jabłuszkami i tutaj jeżdżą sobie, także to już jest taka bardzo twardy, wyślizgany śnieg. Także tutaj może być różnie z podjechaniem. No ale zaraz zobaczymy.
Jest to rower firmy Cube, model Reaction w wersji damskiej. To jest ta rama damska, ale właśnie bardzo fajnie, bo ułatwia tutaj wsiadanie, nie trzeba nogi wysoko zadzierać, więc bardzo przyjemny. Tak jak mówiłem, tu silnik jest tego Boscha, także dobry silnik, tak? I różnica, oprócz tego, różnica ze starym rowerem jest taka, że tutaj ma większą ilość trybów na tylnim kole. Tutaj jest 12, w starym było 10. Tutaj, jak oglądaliście filmy z wycieczki testowej, to zauważyliście, jak się mocno mordowałem, kiedy łańcuch mi spadł, żeby go wyciągnąć. Tu jest całkiem fajne rozwiązanie, że jest taka prowadnica do tego łańcucha po przednim trybie, tak? Więc tutaj to zabezpiecza przed spadnięciem. Myślę, że to dobry patent. No, zobaczymy, jak to w praktyce się sprawdzi. Oprócz tego chyba tutaj bardziej ta amortyzacja jest większa w tym, większy skok ma ten amortyzator i znacznie grubsze są opony. W moim starym rowerze opony miały szerokości tylko 1,75 cala. Tu ma 2,6 cala, czyli prawie o cal szersze są. No tu zobaczcie teraz porównanie tych opon na jednym zdjęciu. Także myślę, że teraz jazda po piasku czy śniegu teraz będzie trochę łatwiejsza. Nie znaczy, że całkiem łatwa, bo nie są to opony typu FAT. Tych akurat nie chciałem, bo na twardych drogach one stawiają znaczny opór i zwiększają zużycie energii, więc myślę, że to taka pośrednia szerokość między FAT a takimi wąskimi, że będzie dobrze działać na piasku w miarę dobrze i też w miarę dobrze na asfalcie. Tu opony są Schwalbe Smart Sam, czyli dokładnie te same, które używałem w starym rowerze. Tam też był Smart Sam, tylko że węższe. One bardzo dobrze się sprawdzały, ponieważ mają dosyć agresywny bieżnik, a jednocześnie fajnie się zachowują na asfalcie. Opory toczenia są bardzo małe, także polecam ten rodzaj opon wszystkim, którzy jeżdżą rowerami nie tylko po terenie, ale również po asfalcie, bo są bardzo uniwersalne. Tu jeszcze chcę pokazać fajną sprawę, mianowicie lampę tego roweru. Bardzo mi się podoba. Otóż jeżdżąc już po zmroku, po trójmiejskich ścieżkach rowerowych, zauważyłem, że bardzo dużo rowerów ma ustawioną tą lampę tak, że oślepia jadących z naprzeciwka. Naprawdę nieraz wąska ścieżka, tu człowiek oślepiony, trudno się minąć wręcz, tak? A tutaj zastosowano coś takiego, że tu może będzie widać bardziej, tak? Że do pewnego momentu jest taki tutaj w dół idzie mocny, bardzo mocny snop, gdzie oświetla drogę, a tu powyżej już tak w niewielkim stopniu świeci. Bardzo niewielkim.
Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, bo naprawdę jest bezpieczne dla właśnie nadjeżdżających, tak? Nie oślepia nadjeżdżających z przeciwka. Tutaj, jak widać, jest pewien problem z bagażnikiem, tak? Bo tak wygląda bagażnik tego roweru. To jest bagażnik, tak? To nie jest tylko spornik błotnika, to jest cały bagażnik. To jest właśnie system firmy Cube. Tu, jak widzicie, są takie wypustki na tej ramie. One właśnie służą do zawieszenia sakwy. Tak? To właśnie system firmy Cube. Bardzo wygodny, jeżeli rzeczywiście chce się tylko sakwy wozić, tak? No ale ja potrzebuję tutaj to na hak, także tutaj będę robił taki swój bagażnik, założę dodatkowo na to, wspierając się na tej ramie, ale nie tylko na tej ramie. Użyję do tego taki stary bagażnik, który mam do starego, zwykłego roweru. Kiedyś używałem. On został nieużywany od dawna, więc teraz się przyda. Jest tu jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie tutaj z tym, związane z siodełkiem. Ono, można je opuszczać, na przykład przy podjeżdżaniu pod skrzyżowanie, gdzie ze światłami musimy poczekać. Można tutaj nacisnąć guzik i wtedy tutaj siodełko zjeżdża nam na dół, tak? I możemy spokojnie, bez wstawania z siodełka sobie stać. Tak? Później będzie łatwiej ruszyć. Natomiast po ruszeniu tu jest guziczek, naciskamy guziczek i siodełko wraca do pierwotnej pozycji. No to teraz założę bagażnik. Tu właśnie to jest ten stary bagażnik, który miałem już. Tu dorobiłem taką podpórkę ze sklejki grubej. To będzie do ta końcówka, tak, pójdzie do sztycy siodłowej. A tutaj zamocuję hak. Najpierw zamocuję ten hak tutaj. O. Trochę farba zawęziła trochę otwory. Dosyć grubo pomalowałem, żeby to odporne było. Ok, dobrze. Teraz odkręcę tutaj te oryginalne bolce do mocowania sakw. To nie będą przydatne.
Teraz w to miejsce idą takie śruby. Te wsporniki do tej sklejki tutaj będę mocował tutaj od środka, bo tutaj na zewnątrz będą jeszcze inne wsporniki szły, żeby te nie przeszkadzały tutaj tym, bo mogą tam się krzyżować, to te będą tutaj właśnie od środka niejako. Z jednej i z drugiej strony, tak? O. Tu są takie otwory. W te otwory wchodzą motylki. Tutaj takie motylki i w ten sposób tu skręcam to. Na razie ok, później dokręcę na maksa. Teraz tutaj właśnie te wsporniki dam. Tu jest dobrze. No. I teraz te tutaj idą z tyłu. Z drugiej strony. Już się teraz to trzyma, tak? No ale tu będzie jeszcze jedna sztyca, tak? Żeby tutaj podpierała, a oprócz tego jeszcze tu będą dwie dodatkowo. Także wytrzymałość tego bagażnika będzie duża. Tutaj producent mówi, że na tym można 20 kg oprzeć, a producent tego mówi, że na nim można 50 kg oprzeć. Także tutaj się rozłoży te 20 kg, a tu te dwie podpórki, które pójdą tutaj na ramę, mają dawać 50, czyli razem 70 kg wytrzymałości. No tyle tutaj nigdy nie będzie. No, tu zamocowałem już to. Bardzo możliwe,
To już by wystarczyło, ale chcę to zrobić tak solidnie, także tutaj jeszcze założę właśnie te wsporniki tutaj. No i one też do sakw będą dobre, bo będą ochraniać tutaj sakwy przed kontaktem z tym z kołem. No i teraz tutaj trzeba będzie to jakoś załatwić. O, udało się za pierwszym razem. Nieźle. Tu będzie łatwo. Tu mam miejsce do przytrzymania. To trzeba poluzować. Najpierw. O. Tutaj są takie wsporniki, tak? Które tu przychodzą. Dobrze. To też trzeba dać luzu trochę im. Dobrze. No. To będzie tutaj, do tego, tak, w ten sposób, a tu, a tutaj jeszcze jeden taki wspornik. No, i ta strona już jest zamocowana, tak? Jeszcze z drugiej strony te porobić i będzie ok. I tu rzeczywiście tu będą się opierać te sakwy, tu będą zaczepione, więc powinno być ok wszystko. No to tutaj teraz ten bagażnik jest pancerny. Wszystko gotowe. Także już można jechać.
No, tutaj pokazując ten rower w plenerze zapomniałem wspomnieć, że tutaj ten bateria ma 800 watogodzin, tak? Czyli jest dużo większa niż w moim starym rowerze, która miała tylko 500 tych watogodzin, ale ponieważ konsumpcja jest tutaj prądu duża, bo silnik mocniejszy, to dokupiłem drugą baterię do tego i teraz mam rzeczywiście już 1600 watogodzin. To jest już poważny zapas energii. Myślę, że tak do 100 km to spokojnie będzie. No, myślę, że gdzieś za 3 dni wyruszę z tą przyczepą na następną wycieczkę. Jest teraz ładna pogoda, bo jest trochę mrozu, jest dużo śniegu, będą ładne krajobrazy. No i sprawdzę tutaj, jak to wszystko będzie działać teraz. Bardzo tego jestem ciekaw. No ale to dopiero się okaże za kilka dni. Więc dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i zapraszam na ten, na który pewnie wszyscy czekają. Najbardziej to chyba ja. Więc do zobaczenia w filmie już z podróży zimowej.